Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Multimetry do Laboratorium Metrologii zostały przekazane przez firmę Sonel, za co serdecznie dziękuję. Jednak w tej recenzji wygłaszam swoje osobiste opinie i nie były one z nikim konsultowane. Cześć, dzień dobry. Witam w Laboratorium Metrologii. W tym filmie pokażę Wam wyniki testów multimetrów Sonela. Pytaliście o te multimetry w komentarzach pod poprzednimi testami. Dostawałem od Was również wiadomości prywatne z prośbą o testy multimetrów tego polskiego producenta. A więc udało mi się takie multimetry zdobyć. Dwa modele CMM11 i CMM30. Są to multimetry przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, jak to producent określa, multimetry przemysłowe. W związku z tym według producenta są bardzo odporne na działanie czynników środowiskowych typu woda, pył, a nawet błoto czy jakieś inne zanieczyszczenia. I to wszystko dzisiaj sobie przetestujemy w warunkach terenowych. Zrobię testy i zobaczymy, czy rzeczywiście są tak odporne, jak producent twierdzi. Oprócz tego oczywiście testy funkcjonalne i ocena dokładności tych multimetrów. Postaram się również odpowiedzieć na pytania patronów, którzy wcześniej mieli mini recenzję na portalu Patronite i mogli sformułować swoje zapytania co do tych multimetrów. Zapraszam na film. Multimetry przychodzą do nas w takich pudełkach czy opakowaniach. Ten mniejszy CMM11 w takim plastikowym, co mi przypomina troszkę pudełka z multimetrów takich marketowych za 15 zł. Wydaje mi się, że jak na multimetr przemysłowy, to tutaj powinno być przynajmniej etui. A tak mamy multimetr i w środku sondy. Natomiast nieco lepiej to wygląda w przypadku tego modelu CMM30. Tutaj oprócz multimetru mamy również sondy pomiarowe, termoparę do pomiaru temperatury z taką przejściówką, no i instrukcje obsługi. Dwa słowa na temat sond pomiarowych. Najzwyklejsze, wykonane z kiepskiej jakości plastiku, bardzo twarde, tutaj te końce nie ma odgiętki, więc to pewnie będzie się łamać w tym miejscu po dłuższym użytkowaniu. Nie rozumiem tej polityki wielu firm, nie tylko jak widzę Sonela, gdzie do dobrych niby multimetrów dodaje się naprawdę kiepskiej jakości, najzwyklejsze sondy. No ale my nie o tym dzisiaj. Przyglądnijmy się tym multimetrom. Dwa multimetry Sonela, CMM11 i CMM30. Zgodnie z opisem producenta obydwa przeznaczone do pomiarów, nazwijmy to przemysłowych, w trudnych warunkach. Ten mniejszy kosztuje 375 zł, ten 621 i za chwilę Wam powiem, z czego te różnice wynikają.
Jako że są to multimetry przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, to ten ma ochronę obudowy IP65, a więc pyłoszczelną i jest odporny na polewanie go tutaj strugą wody. Natomiast ten ma IP67, a więc dodatkowo można na jakiś czas, na niewielką głębokość go zanurzyć. Co jeszcze różni te multimetry? Przede wszystkim maksymalne wskazanie. Tutaj mamy 4000 w tym CMM11. Swoją drogą jest błąd w instrukcji, bo jest tam napisane, że 9099. Nie, 4000. Natomiast ten CMM30 ma maksymalne wskazanie 6000. A więc no szału nie ma, tak? To jest niewiele cyfr znaczących, niewielkie maksymalne wskazanie. 2 odczyty na sekundę w przypadku tego, 3 odczyty na sekundę w przypadku tego CMM30. Jeżeli chodzi o dokładność, którą podaje producent według specyfikacji, to można powiedzieć, że obydwa multimetry średnio są multimetrami 1,5%. Jakkolwiek na zakresie DC mamy tu 1%, tutaj mamy 0,8%, no to pozostałe zakresy prądowe, czy też związane z pomiarem rezystancji czy pojemności, to jest już 1,5%, nawet do 4% dla pojemności. A więc już jakby producent tutaj podaje, że ta dokładność nie jest wysoka, jest raczej niska. To co ważne, to że obydwa multimetry są RMS, zarówno ten, jak i ten. Natomiast ten dodatkowo ma również pomiar AC plus DC, a więc pomiar wartości skutecznej ze składową stałą. Jeżeli chodzi o gniazda, tutaj jak widzicie mamy 3, a więc jest tylko osobno pomiar prądu na zakresie 10 A. Natomiast tutaj mamy 4, czyli rozdzielone obwody 10-amperowy i milimikroamperowy z osobnymi bezpiecznikami. Jeżeli chodzi o pomiar wielkości elektrycznych, no to one są tutaj w zasadzie tożsame i w jednym, i w drugim przypadku i wszystkie podstawowe wielkości tu możemy zmierzyć. Natomiast w przypadku tego multimetru dodatkowo mamy pomiar temperatury i mamy pomiar napięcia w trybie niskiej impedancji. Co jeszcze różni te multimetry? No, dodatkowe funkcje, których tutaj mamy nieco więcej niż w tym mniejszym multimetrze. Tutaj mamy pomiary względne, a więc rel, zerowanie wyniku. Tu tego nie mamy. Tu mamy pomiar wartości maksymalnej, minimalnej i średniej. Tu jest tylko max i min. Mamy tutaj pomiar peak, czyli takich impulsowych zakłóceń w mierzonym sygnale. Tutaj tego nie ma. Dodatkowo, jeżeli popatrzymy się na wyświetlacz, to tutaj jest bar graf, natomiast tu tego bar grafa nie ma. Zresztą przetestujemy sobie to później. Obydwa multimetry mają Bluetooth, dzięki czemu mogą łączyć się z telefonem, z aplikacją na smartfonie i wysyłać na telefon wyniki pomiarowe. Też Wam to pokażę. Tyle jeżeli chodzi o specyfikację. Natomiast moje pierwsze wrażenia, kiedy wyciągnąłem te multimetry z pudełek, moje wrażenie było od razu takie, że to jest bardzo solidna, zwarta konstrukcja wykonana z materiałów wysokiej jakości. No, producent tutaj się chwali wysoką odpornością na upadki, uderzenia, czy też zalanie wodą i ta obudowa rzeczywiście sprawia takie bardzo solidne, dobre wrażenie. Powiedziałbym nawet, że ze wszystkich multimetrów, które do tej pory przebadałem, to te pod tym względem dają tutaj najlepsze wrażenie. Jak to będzie w praktyce i czy przetrwają moje testy uderzeniowo-zmęczeniowo-wodne, to zobaczycie w dalszej części filmu, ale rzeczywiście mamy poczucie, że trzymamy coś solidnie wykonanego. Jeżeli chodzi o tył multimetru, mamy tutaj całkiem dobrej jakości nóżkę.
Natomiast nie mamy tutaj możliwości zawieszenia tego multimetru. Nie ma tutaj otworu, żeby go gdzieś zawiesić. Nie ma również magnesu. O to pytał jeden z patronów, Grzegorz, więc no niestety tego tu nie ma. Bardzo dziwne, dlatego że no jeżeli to są multimetry przeznaczone do pracy w terenie, czy gdzieś na hali produkcyjnej w przemyśle, nazwijmy to, no to aż prosiłoby się, żeby tu był magnes, żeby tu była możliwość jakiegoś zawieszenia tego multimetru. No niestety takiej funkcji tutaj nie ma. Tutaj jedno małe sprostowanie. Już po nagraniu głównego materiału zauważyłem, że w CMM30 jest jakby taka mała zawieszka, która umożliwiałaby teoretycznie zawieszenie tego multimetru na jakimś haczyku. Ale to jest tak bardzo subtelne, że trudno było to od razu zauważyć i wydaje mi się, że jest to jednak mało funkcjonalne. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, włączmy go sobie, no to standardowy, tak? 4 cyfry. Tu, jak wspominałem, jest ten bar graf. W obydwu multimetrach mamy podświetlenie, które można włączyć i wyłączyć. Natomiast tu w tym multimetrze dodatkowo jest taki jeszcze jeden tryb podświetlenia, gdzie on w adaptacyjny sposób, o popatrzcie, dobiera jakby intensywność tego podświetlenia. Czyli można je tu włączyć na stałe, albo można wejść w taki tryb, gdzie on automatycznie to robi. Tak? Tu jest pewnie jakiś fototranzystor czy rezystor. Natomiast to bardzo, znaczy jak pierwszy raz go używałem, to od razu mnie to bardzo irytowało. Dlatego, że zwróćcie uwagę, że on to podświetlenie dobiera natychmiast przy zmianie oświetlenia. I jak pracowałem w półmroku, to wystarczyło tutaj rękę zbliżyć, żeby przełączyć zakresy i już miałem dyskotekę na ekranie. Teraz tego nie zobaczycie, bo tu jesteśmy w jasnym pomieszczeniu, ale wieczorem tutaj jest dyskoteka. I to było dla mnie bardzo irytujące. Od razu przeszedłem w ten tryb stałego podświetlenia. Więc tutaj aż przydałaby się jakaś histereza załączania i wyłączania tego podświetlenia, bo to może być nieco irytujące. Jeżeli chodzi o dostęp do baterii, to nie jest on tutaj taki łatwy w przypadku tych multimetrów, szczególnie w tym. Zaraz Wam to pokażę. Natomiast jeżeli chodzi o ten mniejszy multimetr, no to trzeba tutaj odkręcić 3 śruby i wtedy w łatwy sposób mamy dostęp i do bezpieczników, i do baterii. 2 paluszki AAA i 2 mikroskopijne bezpieczniki. Niestety no, może być tutaj problem, jeżeli będzie duża energia zwarcia. No ale też i multimetr nie jest duży, więc no, taki kompromis, jeśli chodzi o zabezpieczenia. Natomiast jeżeli chodzi o ten multimetr, to tutaj, żeby dostać się do środka, trzeba odkręcić 4 śruby. I ściągnięcie tej klapki nie jest niestety łatwe. Ja już to robiłem kilka razy i jak w końcu mi się udawało, natomiast to wymaga użycia pewnej siły, dlatego że tam jest chyba jeszcze jakiś zaczep, który nie pozwala wyciągnąć tej klapki tak równolegle. Ja nie chcę tutaj używać dużej siły, żeby tego nie połamać, ale w terenie, gdzieś w pracy takiej, jeżeli szybko musimy zmienić baterię, no to pojawia się problem. Aha, czyli nóżka zostaje, a trzeba podważyć po prostu tą samą zaślepkę. No i tak to wygląda tutaj wewnątrz. Mamy tutaj 4 baterie połączone szeregowo, no i jak widzicie nieco lepsze zabezpieczenia, to znaczy na pewno taki bezpiecznik będzie w stanie jakby zaabsorbować większą energię związaną ze zwarciem niż takie malutkie bezpieczniki w tym CMM11. Więc tutaj wygląda to nieco
nieco lepiej. No i jeden z patronów, czy dwóch z patronów, Paweł i Grzegorz, pytali o czas pracy na baterii. No, ja pomierzyłem prądy w przypadku obydwu tych multimetrów w różnych trybach ich pracy. Może wróćmy do tego pierwotnego ustawienia, będzie po kolei. Jeżeli chodzi o ten CMM 11, to w trybie takiej normalnej pracy na którymkolwiek zakresie bez podświetlenia pobiera on 10 mA i ten również bez podświetlenia pobiera 10 mA. Nie jest to najmniej. Nie jest to najmniej. Inne multimetry tutaj troszkę lepiej sobie z tym poborem jakby radziły, no ale to nam daje, powiedzmy, przy pojemności baterii 1000 mAh, daje nam to około 100 godzin pracy na baterii. Jeżeli włączymy to podświetlenie i tutaj to podświetlenie takie stałe, maksymalne, to pobór prądu w przypadku tego multimetru CMM11 rośnie do 17 mA, a w przypadku tego aż do 38 mA. Bardzo duży pobór prądu w przypadku tego multimetru, co skraca nam czas pracy z podświetleniem do 20 kilku godzin, 26 godzin na baterii w przypadku tego multimetru. No tutaj jest troszkę lepiej, 58 godzin. Jeżeli dodatkowo włączymy Bluetooth, no to ten pomiar prądu jeszcze rośnie do ponad prawie 50 mA w przypadku tego multimetru. No ale powiedzmy, że Bluetootha nie używamy cały czas, natomiast trzeba się liczyć z tym, że jeżeli wszystkie opcje są włączone, to ten czas pracy będzie krótszy niż 24 czy nawet 20 godzin i trzeba będzie naprawdę często zmieniać baterie w tych multimetrach. Powoli zmierzam w kierunku testów funkcjonalnych, ale jeszcze dwa słowa na temat wyświetlacza i częstości wykonywanych pomiarów. Te wyświetlacze nie są złe, one są kontrastowe, pod każdym praktycznie kątem wynik jest dobrze widoczny. O to też pytał jeden z patronów, więc tutaj osoby z problemami ze wzrokiem nawet nie powinny mieć kłopotów z odczytem. Te cyfry są duże i czytelne. Natomiast proszę zobaczyć, że ta częstość odświeżania wyniku tutaj jest bardzo słaba. No tu 2, tu niby 3 razy na sekundę. Ja doprowadziłem tutaj teraz sinus o częstotliwości 1 Hz i jestem w trybie DC. No i proszę zobaczyć, jak to wygląda. Już pomijam to, że on bardzo długo zmienia zakres, tak? No ale ten bar graf też jest bardzo wolno odświeżany. Ja tu mogę zmniejszyć amplitudę, tak żeby on nam tutaj może zakresu nie zmieniał. Chociaż też nie wiem dlaczego, przecież on liczy do 6000. No ale proszę zobaczyć, jak to wygląda. Tu mam 2 V peak to peak i no, ten bar graf jakby do śledzenia zmian wartości mierzonej no zupełnie się nie nadaje. On oczywiście pokazuje wypełnienie zakresu, no i to jest jakaś jego funkcjonalność. Ja teraz zwiększę częstotliwość, tak żebyśmy to mogli zobaczyć. O. No nie wiem, i przejdźmy sobie w tryb AC. Tu, tak, więc to wypełnienie zakresu nam pokazuje, no ale nie nadaje się do śledzenia szybkich zmian. W ogóle te multimetry są bardzo wolne i ja Wam zaraz to pokażę przy kolejnych testach. Teraz jednak zobaczmy, jak działa Bluetooth i połączenie z aplikacją mobilną. Można zainstalować sobie na telefonie aplikację do, no może nie tyle obsługi tych multimetrów, co do wyświetlania wyników pomiarowych. Przy czym tej aplikacji nie znajdziecie w sklepie ani Google Play, czy tam w iOS-a. Musicie ją pobrać ze strony producenta ręcznie, przekopiować i dopiero zainstalować. Tutaj możemy sobie wybrać, z którym urządzeniem się łączymy. No weźmy sobie ten CMM30. No i proszę zobaczyć, że ten wynik, który jest na multimetrze, jest też na aplikacji. Tutaj następuje jakby wizualizacja wartości w czasie
Ja teraz będę tutaj zmieniał, proszę, wartości i to całkiem nieźle działa. Rzeczywiście nie widać tutaj żadnych opóźnień. Jest to ciekawe rozwiązanie. Jeżeli robimy pomiary w jakimś trudno dostępnym miejscu, gdzie chcemy zostawić ten multimetr na jakiś czas, no to właśnie połączenie z aplikacją i podgląd, co tam się dzieje, jest tutaj fajną opcją. Przy czym, no po pierwsze, włączonym Bluetoothem mamy tutaj dosyć duży pobór prądu, więc on jakoś bardzo długo nie będzie pracował. Po drugie, nie mamy magnesu ani nie mamy haczyka, żeby go zawiesić, więc jeżeli w jakimś trudno dostępnym miejscu, gdzieś nie wiem, w szafie rozdzielczej czy gdzieś przy jakiejś maszynie trzeba będzie ten multimetr zostawić, no to może być kłopot. Ta aplikacja umożliwia tutaj jakieś podstawowe, nie wiem, funkcje typu można sobie zrobić chyba screenshot. Tak, mogę się połączyć z drugim multimetrem, tak, teraz z tym CMM 11, no i chyba tyle. Tu pewnie są jeszcze jakieś funkcjonalności, nie wchodziłem w to szczegółowo, po prostu chciałem tylko sprawdzić, jak ten pomiar jest realizowany. Aha, o jednej rzeczy jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć. Te obydwa multimetry mają latarkę. I o ile no, ja zazwyczaj z latarki nie korzystam, trochę uważałem, że jest to zbędna funkcja, szczególnie, że w dotychczas przebadanych przeze mnie multimetrach te latarki były fatalne, to tutaj muszę powiedzieć, że latarka, jak się ją włącza, o teraz, że latarka jest naprawdę niezła w tych multimetrach. Tutaj jest soczewka, dioda o całkiem dobrej mocy i to rzeczywiście dobrze działa. Gdzie tutaj się włącza? Tu. Tak? Ten drugi też. Tym rzeczywiście można w ciemności oświetlić sobie no, miejsce, w którym się wykonuje pomiary i ta latarka tutaj ma sens rzeczywiście, natomiast no, w innych multimetrach, z którymi miałem do czynienia, no to był raczej tylko gadżet. No i testy funkcjonalne, jak zwykle test ciągłości, najpierw ten CMM 11. Przy takiej częstości całkiem dobrze to działa, natomiast on, nie wiem czy to będzie widać na filmie, czy słychać, on dosyć długo zatrzaskuje ten piszczyk, tak to nazwijmy, i przy szybszym zwieraniu on będzie piszczał tutaj cały czas. O ile inne multimetry zazwyczaj przy szybkim zwieraniu w ogóle nie reagują, to ten będzie cały czas piszczeć. No i od razu przejdę tutaj w tryb pomiaru rezystancji, żeby Wam pokazać czas pomiaru dla 1 ohma. I popatrzcie, start. Trwa to bardzo długo, 3-4 sekundy. Później pokażę Wam wartość średnią w tabelce, no ale dosyć długo dochodzi do tej wartości mierzonej. Dobrze, to teraz to samo dla CMM 30. Przejdźmy sobie w mode pomiaru ciągłości. I jak to tutaj będzie wyglądać? No tu jest troszkę lepiej, tak? Nawet przy szybszym zwieraniu bardzo ładnie wyłapuje przerwy. A jak będzie z pomiarem rezystancji 1 ohm? Wróćmy na pomiar tutaj. Tak. I uwaga, start. No, chyba troszkę szybciej niż tamten. No, ale też te 2 sekundy. No, okej. Pokażę Wam to wszystko w tabelce. Natomiast co się dzieje, jeżeli chodzi o pomiar pojemności? Bo tutaj są ciekawe rzeczy. Zobaczmy. Popatrzcie, mam tutaj kondensator 11 nanofaradów. Start.
No, dosyć szybko zmierzył, jakkolwiek bardzo niedokładnie. No, dobrze. Zobaczmy, co będzie w przypadku kondensatora 1000 mikro, o ile dobrze pamiętam. Czas start. Patrzcie. No, dosyć długo. Ja za chwilę w tabelce wyświetlę Wam wyniki. To jest tak 6-7 sekund. No, powiedzmy, że w przypadku innych multimetrów innych producentów jest podobnie. No to 6-7 sekund należy się spodziewać. Natomiast popatrzcie, co się będzie działo dla tego CMM30, niby lepszego i szybszego modelu. Kondensator o małej wartości 11 nanofaradów. Uwaga, czas start. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje dopiero teraz. Po kilku sekundach ten wynik się pojawia. Po rozpięciu, popatrzcie, jak długo zajmuje mu wyzerowanie wyniku. Jeszcze raz. No, tutaj troszkę szybciej teraz mierzę, jak nagrywam. Natomiast jak robiłem to po raz pierwszy w domu, to było to około 6-7 sekund. A teraz zobaczmy ten duży kondensator. 1000 mikro. Popatrzcie. Bardzo długo. Można iść, zrobić sobie, nastawić kawę, wrócić i dopiero będzie wynik. Coś się pojawia, ale to jeszcze nie jest to. Dopiero teraz. Po kilkunastu sekundach, ja robiłem takie testy w domu, to duże są rozrzuty tutaj tych czasów, ale to jest powyżej 10 sekund. To są, no, to nie są dobre wyniki. Dobrze, już nie będę tego powtarzać, bo znowu będziemy tutaj czekać. 2 kawy będzie można zrobić, zanim on zmierzy. No, niestety tak to działa. Za chwilę wyniki pokażę Wam w tabelce. Z innych testów funkcjonalnych pomierzyłem również diodę czerwoną, diodę żółtą. Ten test tutaj został poprawnie wykonany. Multimetr zmierzył te diody, więc nie ma tutaj problemu. Dobrze, no to zobaczmy teraz, jak ten multimetr radzi sobie w terenie. Czy rzeczywiście jest tak bardzo odporny, czy są one tak bardzo odporne, jak wrażenie sprawiają, kiedy bierze się je do ręki. Zacznijmy więc nasze testy terenowe. Postaram się powtórzyć te eksperymenty, które były na filmach Sonela. No więc zobaczmy. Ojej, wypadły mi z ręki. Muszę bardziej uważać. No i zobaczmy, co tu się dzieje. Jak na razie chyba działają. No to chodźmy na spacer dalej. Tego mniejszego nie będę topić, dlatego że on ma IP66, więc tylko go wrzucę tutaj obok. Natomiast ten podobno umie pływać. Kąpiele błotne. Tak samo jak na filmie Sonela, więc nie robię chyba tutaj nic, czego producent by nie przewidział. Okej. Co, pokrętło? Działa. Na razie działa. Jeszcze troszkę go potopię. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No dobrze, no to przepłuczmy je
pod bieżącą wodą. Obydwa są na to odporne. Ja je umyję dokładnie, a potem tego większego sobie jeszcze tutaj zanurzymy na pół godziny. Faktycznie ten multimetr pływa, to znaczy on się unosi na powierzchni, dlatego zaraz go tutaj czymś obciążę i zostawię na jakiś czas. A na końcu filmu powiem Wam, czy te obydwa multimetry przeżyły te wszystkie testy terenowe. Tymczasem zapraszam na ocenę dokładności tych przyrządów i myślę, że będziecie bardzo zaskoczeni, bo ciekawe rzeczy tutaj powychodziły. Jeżeli chodzi o liczbowe wyniki czasu pomiaru pojemności i rezystancji, to wyglądają one następująco. Od razu zwraca uwagę bardzo duży czas pomiaru pojemności przez multimetr CMM30, aż 7 sekund dla pojemności 11 nanofaradów i 16 sekund dla pojemności 1000 mikrofaradów. Są to najgorsze wyniki ze wszystkich przebadanych przeze mnie do tej pory multimetrów. Te czasy zazwyczaj kształtowały się poniżej 1 sekundy dla 10 nanofaradów i około 6-7 sekund dla 1000 mikrofaradów. Tutaj jest wielokrotnie gorzej. Również nie najlepiej wyglądają wyniki dla pomiaru rezystancji 2 i 3 sekundy. To są jedne z najgorszych wyników, jakie uzyskałem. Zobaczmy teraz, jak wygląda dokładność dla pomiaru napięcia stałego. Multimetr CMM11 plasuje się na miejscu 11 w tej kategorii z wartością średnią dokładności 0,13%, natomiast CMM30 na pozycji 13 z dokładnością średnią 0,19%. Jest to więc środkowa część dolnej części tabeli. Co zwraca uwagę, to to, że multimetr ten mniejszy, CMM11, jest tutaj dokładniejszy od swojego starszego, teoretycznie lepszego brata. Jeżeli chodzi o pomiar napięcia przemiennego, no to tutaj jesteśmy już w górnej części tabeli. CMM30 na miejscu 5, CMM11 na miejscu 7. Uwagę zwracają kształty charakterystyk, szczególnie ta zielona linia dla CMM30. Mamy takie pojedyncze, duże błędy dla niektórych wartości mierzonych. Ja to sprawdzałem kilka razy, bo wydaje się to na pierwszy rzut oka mało wiarygodne, ale po prostu tak to wychodzi. Jeżeli natomiast popatrzymy sobie na charakterystyki w zakresie do 270 V, no to tutaj już są one bardziej jakby takie jednorodne. Jeżeli jesteśmy przy pomiarze napięcia przemiennego, no to zbadałem również pasmo przenoszenia tych multimetrów i tutaj na miejscu 6 plasuje się CMM30 z pasmem 20 kHz, przy czym deklaracja producenta to był 1 kHz, a więc wielokrotnie więcej. Natomiast jeśli chodzi o CMM11, to jest 3 kHz, co plasuje ten multimetr w końcowej części stawki, przy czym jest to i tak dużo lepiej niż deklaruje producent, bo w specyfikacji jest mowa zaledwie o 60 Hz. No a więc jakkolwiek dużo lepiej niż mówi producent, no to wciąż jesteśmy w dolnej części tabeli. Natomiast bardzo ciekawe rzeczy dzieją się z dokładnością pomiaru prądu. Proszę zobaczyć, jesteśmy na samym końcu tabeli. CMM11 na miejscu 13 z dokładnością średnią na tych zakresach 34%, na miejscu 15 CMM30 57%. Są to w porównaniu do innych multimetrów tej klasy bardzo złe wyniki i te multimetry plasują się tutaj pomiędzy JATO a DPM-em, czyli takimi najgorszymi detektorami z marketu za 20 zł. Uwagę zwraca to, że CMM11 znowu ma tutaj lepszą dokładność niż CMM30. Co więcej, jeżeli popatrzymy się na dokładność prądu na zakresie 10 A,
to tutaj jest bardzo źle. Popatrzcie na charakterystykę, jakie są wartości błędów dla 0,5 ampera, 1 ampera. To są błędy rzędu 6, 3, 2%. To jest na granicy specyfikacji, a więc bardzo, bardzo duże błędy. No, dla CMM30 średnio na tym zakresie dostałem błąd 1,5%. Jeżeli popatrzymy natomiast na pomiar prądu przemiennego, no tutaj niestety jest podobnie. Znowu CMM11 wyprzedza CMM30. Bardzo ciekawe wyniki. Multimetr o powiedzmy dwukrotnie gorszej specyfikacji i dwukrotnie niższej cenie jest wyżej w tej klasyfikacji niż ten CMM30. I znowu, szczególnie błędy na zakresie 10 amperów są bardzo duże. Popatrzmy na charakterystyki. Dla 0,5 ampera CMM30 to jest prawie 7% błędu dla 0,5 ampera. Tak? CMM11 nieco lepiej, ale też na poziomie procenta. A więc coś tutaj dzieje się niedobrego, jeżeli chodzi o pomiar prądu. Nie chciałem w to uwierzyć, więc powtarzałem wyniki w różnych warunkach. Robiłem to w domu, robiłem to na uczelni, na kalibratorze prądu przemiennego i za każdym razem dostawałem takie wyniki. Po prostu te multimetry z taką dokładnością mierzą prąd zarówno stały, jak i przemienny. No i w końcu popatrzmy na wyniki pomiaru rezystancji i pojemności. No i tu niestety znowu jedne z najgorszych wyników. Miejsce 13 CMM30, prawie 0,6% błędu i CMM11 ostatnie miejsce, prawie 0,8% błędu. Znowu miałem wątpliwości, szczególnie ze względu na kształt tych charakterystyk. Zwróćmy uwagę na pojemność. Tutaj dwa ostatnie wyniki, te zielone dla CMM30, znacząco odbiegają od ogólnego trendu tej charakterystyki. Więc to zmusiło mnie do sprawdzenia mojej referencji, mojej dekady pojemnościowej, czy aby tam coś złego się nie podziało z tą referencją, ale nic złego się nie stało. Więc te pomiary były wykonane poprawnie. Nawet sprawdzałem to na drugiej dekadzie, takiej samej. I po prostu po przekroczeniu tych kilkuset nanofaradów te błędy po prostu drastycznie rosną aż do 3%. Jeżeli chodzi o wynik końcowy, oceny dokładności, czyli uśrednione wyniki z tych tabelek, które przed chwilą Wam pokazywałem, no to te multimetry plasują się na CMM11 miejscu 12 ze średnią dokładnością 0,34%, natomiast CMM30 na miejscu 14 z dokładnością 0,41%. A więc jak widzicie, jest to dolna część tabeli i pod względem dokładności nie jest tutaj najlepiej. Biorąc pod uwagę cenę tych multimetrów, ta 11 370 zł, CMM30 ponad 600 zł. Powstaje pytanie, patrząc na tą dokładność, czy te multimetry są warte swojej ceny. Ale wydaje mi się, że ta cena nie wynika z ich dokładności, bo tak tytułem podsumowania, ta cena chyba, tak przynajmniej przypuszczam, w dużej mierze wynika z samej konstrukcji. Pod tym względem są to naprawdę bardzo solidne, dobre multimetry wykonane ze świetnych materiałów. Widzieliście, jak je traktowałem, a jeszcze poza kadrem też ich nie oszczędzałem i tutaj nic się z nimi nie stało. Nie ma nawet zadrapania na tej obudowie. Multimetry przeszły te testy, nazwijmy to polowe i działają. Jedyne co, to bardzo rysuje się ten plastikowy tutaj ekran. To nie jest szkło, to jest plastik. I to już jest porysowane, więc jeżeli będziecie przechowywać te multimetry w torbie bez etui,
gdzie są inne narzędzia, to się bardzo szybko porysuje, czy nawet pęknie. Tak czy inaczej, pod względem konstrukcyjnym, odporności, rzeczywiście bardzo solidne konstrukcje, chociaż nie bez wpadek, bo nie ma magnesu, nie ma zawieszki. I tutaj jakby mechanicznie tym przyrządom ufam. Natomiast nie ufam pod względem pomiarowym, bo te wyniki są dla mnie dosyć dziwne. Po pierwsze ten CMM11, który teoretycznie ma gorszą specyfikację i kosztuje, no może nie połowę, ale ponad 200 zł mniej niż ten CMM30, on jest bardziej dokładny od tego teoretycznie lepszego. Na wielu zakresach pomiarowych daje bardziej dokładne wyniki, no co widać w tym końcowym rankingu, że w tej tabeli znajduje się wyżej. Więc coś tutaj jest nie tak. Natomiast no generalnie patrząc w ogóle na pozycję tych multimetrów i ogólną dokładność, czy też funkcjonalność tym pomiarem pojemności, coś tu jest nie tak, no to tutaj ja mam pewien problem i tak jak wspominałem, pod względem dokładności już takiego zaufania do tych multimetrów nie mam. Ale rozumiem też ideę producenta. To nie są multimetry laboratoryjne. Mamy bardzo kiepską rozdzielczość, maksymalnie 4 cyfry wyświetlane. Więc to nie jest przyrząd laboratoryjny czy dla elektroników. To są przyrządy polowe, nazwijmy to, rzeczywiście przemysłowe i być może w tych warunkach ta dokładność dla instalatorów, elektryków jest wystarczająca, a być może bardziej niż na dokładności zależy im na odporności, a to tutaj rzeczywiście jest spełnione. Takie moje podsumowanie. Sami musicie wyciągnąć wnioski, czy to są multimetry dla Was, czy też nie. One będą służyć w laboratorium metrologii, być może nawet na tym stanowisku właśnie, gdzie studenci będą sobie badać dokładność przyrządów, no bo tu szczególnie na tych zakresach prądowych ciekawe rzeczy wychodzą pod względem chociażby no, dydaktycznym. 8% niedokładności pomiaru prądu. No cóż. Słuchajcie, tyle z mojej strony. Zapraszam do komentowania, zadawania swoich pytań. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.